Znowu pada. To jest mistrzostwo świata, jak można sprzedać ziemniaka za 15 zeta. Dobra, spierdzielam, słuchajcie, idę stąd, bo patrzcie, no pada, mrzy jak cholera, idę pod jakieś drzewo stanąć. Niemożliwością jest to, co widzą moje oczy. Jak widzieliście, w Dąbkowicach jest do dupy. Akus mi padł. Kurde, muszę drugi wziąć. No, słuchajcie, znowu pada. Znowu pada. Ja będę teraz jadł. Liczę na to, że zaraz przestanie. O. Sobie wifona zjem. Liczę na to, że zaraz przestanie i będzie ładna pogoda. A z moim montażem, słuchajcie, w aucie wszystko chyba wypali. Wcześniej już próbowałem robić przymiarki takie właśnie na laptopie, żeby tutaj sobie coś działać, ale chodziło to jak krew z nosa, wolno wszystko. No ale pomyślałem, dobra, zrobię formata, bo to wcześniej dzieciaki używały tego laptopa. Trochę go podniszczyły, cholera. Poinstalowały jakieś gier pełno idiotycznych i to wszystko zwalniało, więc zrobiłem format i powiem wam, że zapierdziela teraz. Teraz zapierdziela. Także już tutaj sobie uploaduję pliki, zaraz będę je tam działał dalej. Kurde, gdzie te ogórki postawić, żeby się nie wylały? To jest wyzwanie. No, zrobiłem sobie kanapecki, salmettę, ogóreczek i do tego ogóreczek małosłony kupny niestety. No, ciepła zupka oraz sok pomidorowy powinny rozgrzać mój brzuszek, a przygotowuję się na ten rower. No, mam nadzieję, że uda mi się. No, niby oparcie o 14 ma nie padać, patrzyłem też na radar, faktycznie to wszystko odchodzi jakoś. Wiecie co? Idę się przejdę po tych Dąbkach na razie, kurde, bo to bez sensu jest z tą pogodą, to jest jakaś masakra, zobaczcie. Niby ma nie padać, a pada cały czas. Przejdę się, wezmę, założę to, mam nadzieję, że nie będzie padać. Wezmę jeszcze tą przeciwdeszczówkę w razie W i idziemy zobaczyć, co w trawie piszczy, jak te Dąbki wyglądają. Dąbki to praktycznie jedna ulica taka główna, zobaczcie. Chyba nic poza tym, przejdziemy ją całą, zobaczymy. Tutaj klasyczne złodziej kasy rodziców. Jak przyjdziecie z dziećmi na takie coś, zwłaszcza z taką familią jak ja, 7 dzieci, to was wydoją do cna. A ceny tu są kosmiczne po prostu. Proszę bardzo, dzisiaj mamy 12-13 lipca, jakoś tak, 2024. Zobaczcie, jak pusto jest. Można powiedzieć, jest sezon, w pełni sezon. Ceny jak to nad morzem powalają jak zwykle. Lody klasycznie, dyszka za małego, słuchajcie, loda. Wiecie co, te nadmorskie miejscowości niczym się nie różnią, one są wszystkie takie same. Na wszystkich jest tak samo. Te same stoiska, lody, biżuteria, jakieś włosy, jakieś pierdy. To jest mistrzostwo naciągania. Zakręcana frytka. 15 zł. 15 zł za zakręconą frytkę. Jak dobrze pójdzie, to jest jedyny ziemniak sprzedawany za 15 zeta. To jest mistrzostwo świata. Jak można sprzedać ziemniaka za 15 zeta? W ogóle frytki to jest przesada, nie? Wszyscy je jemy, a to jest kurde gigantyczny przekręt na kasę. Na każdych frytkach. A na tych kurde zakręconych właśnie ziemniakach jeszcze największy. Cukiernia, lody, frytki, biżuteria i tak non stop. Tu kolejna. I tu jest w ogóle Polo Market. To no, dobrze wiedzieć, jakby coś zabrakło, coś dokupić, nie? Ale to jak zabraknie. Dobra, teraz skręcimy w lewo, bo tutaj, słuchajcie, jest kolejka linowa. Tak, w Dąbkach jest kolejka linowa. Idę ją zobaczyć. Dziwny budynek strasznie. Patrzcie, okien z przodu nie ma. Schody tak jakby było wejście, a wejścia nie ma. No dziwne. I tu jest praktycznie koniec już. To jest ta ulica, o, tutaj jedna taka ulica, jak poszliśmy i tu już jest wyjazd Dąbek. Tam dalej są chyba Bopolice, ale dobrze kojarzę. Ja pójdę tutaj skrótem na plażę. Tu jest wejście na plażę, ale ja idę tam, bo tam jest ta kolejka linowa i muszę ją zobaczyć. Kurde, mogłem tak teraz mówię sobie córkę wziąć. Córkę, syna. Mam ich do wyboru, do koloru. No ale no jeżdżę sam ze względów też finansowych.
Bo jak się dzieciaka bierze, no chciałbym kupić dzieciakowi jakieś loda, frytki, ale możecie się śmiać albo nie, ale nie stać mi w tej chwili na taki luksus. Sam też nie kupuję. No KFC kupiłeś sam, Marcin. Tak, kupiłem, kurczę, ale ja od święta kupuję taką rzecz. A jak z dzieckiem pojadę, to chciałem jednak, żeby to dziecko na te atrakcje jakieś tam poszło, nie? A na razie u mnie jest tak, dobrze, że tą pracę znalazłem, bo jestem, można powiedzieć, żyję od pierwszego do pierwszego. I to uspokoiło moje nerwy trochę, nie? No to kolej linowa. Tu jest jakiś silnik, lina i taki wózek. To jest wędzone chyba własnego połowu. Taka kolej linowa, ja myślałem, że jakaś taka podwieszana, wiecie, jak w górach, nie? No tak, że nie pomyślałem. Ta kolejka linowa jest do wyciągania kutrów pewnie, co? No bo do czego innego? Dobra, spierdzielam, słuchajcie, idę stąd, bo patrzcie, no pada, mrzy jak cholera, idę pod jakieś drzewo stanąć i w ogóle zmierzam do auta, bo to bez sensu. Takie chodzenie, czekamy na rozpogodzenie. O 13, początkowo miało być o 13, mamy 16, dalej pada. A idźcie wy w dupę z tym słończną pogodą. Słuchajcie, no pada i pada. Zobaczcie, jaki budynek czasowy chyba to jest, no bo już kolonii to chyba raczej nie ma. Nie, no nie. Ale jest bardzo mało ludzi. Ja tu postoję na razie, bo kurde deszcz pada. Nie chce mi się nigdzie iść. Zobaczcie, co się dzieje. Jestem taki wkurwiony. No pada, lejek cały czas, masakra jakaś, kurde. No ja nie wiem. Godzina 16, miała od 3 godzin nie padać. Ja pierdzielę. Niemożliwością jest to, co widzą moje oczy. Przebija się w końcu słońce. 17:30. W dupę jeża, tam wszystko odchodzi. Jeszcze dam pół godziny. Pół godziny akurat sobie film oglądam. Winiarza z Beverly Hills 3. Patrz, jaki tu burdel, bałagan zrobiłem. Muszę to trochę ogarnąć, kurde, bo jak przyjadę zmęczony z roweru, muszę gdzieś odpocząć, nie? Ale siedzę w tym samochodzie, kurde, calutki dzień, kurde, co za gówno. Patrz, jaka tam Integra przyjechała. To jest drugi kamper. W ogóle trochę kamperów tu się przewinęło. A w ogóle już samochody się trochę jakby rozjeżdżają. Ciekawe, jak będzie na wieczór. Ile będzie tu aut. Dobra. Maszynę spiąłem i można wyjeżdżać. Pogoda chyba się rozpogadza, tak mi się przynajmniej wydaje. A jak nie, to zmoknę. Na pokładzie kurtka przeciwdeszczowa, soczek pomidorowy i wszystkie inne pierdy. Tyle są potrzebne. Głodny nie jestem, nie będę jadł. No chyba, że śliweczki se wrzucę. O, śliweczki se wrzucę. To jest dobry plan. Lecę sobie, lecę do tych Dąbkowic. Dąbkowice, miejscowość Dąbkowice. Tam, na zachód. Niby 5 km jest napisane, ale zobaczymy, ile tak naprawdę wyjdzie. I już mamy pierwsze zabudowania Dąbkowic. No, na razie wygląda to słabo, powiem wam. Wygląda, że te środki są w ogóle puste tutaj, nie? Jedyne co, to mamy po prawej stronie, teraz patrząc po prawej właśnie jezioro, a tam dojście do morza. No chyba, że ceny są nieregulowane. Będę musiał znaleźć tutaj i zobaczyć cennik, czy to się w ogóle opłaca. Ale tak do dzieciaków to mi się wydaje, że tutaj tak. I witają nas z przedmieścia Darłowa. Tutaj jazda miejska, bo lecę na zamek Książąt Pomorskich w Darłowie. Chcę zobaczyć, jak to wygląda. O, patrzcie. Zamek Książąt Pomorskich. Niestety zamknięty. No ale tak wygląda. Patrzcie, jaki wielki budynek. Taki silos czy coś. Ścieżka rowerowa zamknięta i pokierowała mnie tędy. To nawet lepiej. Jedziemy portem. Świetna sprawa. No trzeba przejść, nie da się jechać. Trzeba uciekać z tych ludzi, kurde, tam nie będę szedł. Darłowo to nie moje klimaty, to jest jeszcze gorzej niż Świnoujście i Międzyzdroje. Za dużo tu ludzi, spierdzielamy stąd. W sumie gówno żeśmy zobaczyli w Darłowie, no ale widzieliście, nie wiem, ja nie trawię tyle ludzi. Ja wolę takie dąbki. Już wróciłem. Jak widzieliście, w Dąbkowicach jest do dupy. Mi się totalnie nie podoba. Podobnie zresztą jak w Darłowie. Za dużo ludzi. Choć miasto jest bardzo piękne. Choć widziałem jego tylko skrawek. Jest piękne. No ale
to nie dla mnie. Ja wolę takie mieściny, jak jeszcze są Dąbki. Kurde, to mi się tak tu podoba, jak cholera. Dobra, pakuję rower, trochę się przemieszczę. Znalazłem sobie fajną taką miejscówkę nieopodal. Tutaj zostanę chyba w Dąbkach, przenocuję, tylko tam dalej. Co prawda przy drodze, tak jak tutaj zlokalizowane. Ale można sobie fajnie nocować. Można sobie fajnie nocować. Nie ma tyle samochodów, co tutaj. I teraz jakaś muza, słyszycie tam na parze, jakaś muza w samochodzie. Nie, ja wolę tamten klimat. W ogóle przejadę się tam, poszukam, może coś znajdę na mapie, chociaż szczerze to wątpię, gdzie indziej coś. No ale zobaczymy. Dobra, muszę zapakować maszynę. A jednak zostałem tu, gdzie zostałem. Słuchajcie, przestawiłem się tylko tak boczkiem stoję, zobaczcie, stałem. Kurde, no wpadł do tej dziury. Stałem tam, a stoję tu. Z tego względu, że jak sobie wyjdę, to się mogę wylać swobodnie, bo tak to nie mogłem. Teraz samochodem jestem zasłonięty, sobie tutaj po prostu pójdę tam pod krzaczka i o siku zrobię i już. No, trochę ogarnąłem to burdello. Zaczniemy testowanko piwa, bo mi się piwka chce. O, takie mam tutaj. To już sobie niech stoi. Otwieracz Andrzejowy gdzieś tutaj mam, ale mam ten pod ręką, to wezmę inny. O, i już. Idę do środka. Tu jeszcze mam śliweczki. Te śliwki to chyba na jutro, kurde, już mi się dzisiaj nie chce jeść. No. Chciałem jeszcze ten rower podładować, ale akus mi padł. Kurde, muszę drugi wziąć. Powiem wam, że kurde, no jak zacząłem używać lapka do montażu filmów, to trochę energii mi brakuje. Przydałby się solar albo większy bank energii. Ten daje radę. Zdołał mi naładować laptopa na maksa. W międzyczasie reinstalowałem system, instalowałem wszystkie potrzebne aplikacje do montażu filmów, zmontowałem film półgodzinny. Jeden dzień, praktycznie cały w użytkowaniu, może nie, pół dnia pozwolił mi użytkować laptopa. Teraz go naładowałem z akumulatora samochodowego. Jak widzicie, 11,5 V mam w hotelówce jeszcze. Także no spoko, no jest podładowany teraz. Laptop jest cały naładowany, także teraz jeszcze będę montował sobie wieczorkiem filmik na inny kanał, bo z roweru wróciłem właśnie i będę też montował, także ja jestem mega zadowolony. Jak dla mnie ten bank energii powinien być ciut większy, no ale mogę sobie tutaj załatwić panel solarny do tego, także nie ma problemu. Dobra, idziemy się napić piwka. Będziemy testować piwerko. Słuchajcie, już nie wiem, od kogo to dostałem. To są wszystko, kurde, ale zimne. Na wkładach lodówkę mam, kurczę, powiem wam, że lodówka jest. Nie wiem, od kogo dostałem to piweczko. Może pisz w komentarzu, jeżeli pamiętasz, że mi dałeś to piwo. Naprawdę, bo już zapomniałem, nie wiem. Jest to Extra Premium Lager Beer. Jest to piwo litewskie. Extra Premium Lager Beer. Jak wiecie, nie lubię lagerów, no ale raz się zaskoczyłem bardzo miło. Dobra, otwórzmy go, sprawdźmy, co to jest. Piana bardzo gęsta. Oj, gęsta. Zobaczcie, jaka pianka, kurczę, elegancka. Piwo jaśniutkie. Bardzo przyjemny zapach piwa. Nie czuć takiego... Te piwa takie, wiecie, koncerniaki, to takie taką szmatą śmierdzą, nie? To ona pachnie bardzo przyjemnie. Powiedziałbym nawet, że witaminą C pachnie. Dobra, spróbujmy. No, piwo goryczkowate, czuć gorycz. Głównie na finiszu, dlatego mówię, ja lagerów za bardzo nie teges. Piwo ma 5, czekajcie, bo gdzieś tu widziałem, 5,2 V, także nie jest zbyt mocne. Piwo goryczkowate, ale akceptowalne jeszcze dla mnie, żeby wypić. Nie, ta goryczka nie odrzuca tak bardzo, dlatego dam notę 2. Może być, może nie być. I tyle. Wasze zdrowie, kochani, zdrowie wasze w gardło moje. Dzisiaj się wcześniej położę, bo chcę rano sobie wstać. Nie wiem, czy mi wyjdzie to ranne wstawanie, ale zobaczę. No, trochę się zmęczyłem na tym rowerze. Przejechałem 40 km. Dupa mnie trochę boli, bo siodełko jest dobre, wygodne, miękkie, ale rozstaw jest, szerokość jest niewłaściwa i trochę dupa mnie boli. No ale to nic. Fajnie było. Byłem w Darłowie, byłem w Dąbkowicach i fajnie się pojeździło. A jutro jeżdżę maluszkiem. Maluszka też muszę rozruszać, ale pojeżdżę w innych klimatach jakiś. Zobaczę jeszcze gdzie.
Dobra, a z wami się będę chyba żegnał, bo już jest 22. Dobra kochani, to do juterka, trzymajcie się, pa. Przestawię tylko samochód tam bliżej, bo baran mnie zostawi, jeden z drugim nie będą wyjechać. Ale zobaczcie, nie wierzę co tu się dzieje, zobaczcie na to. Według merlinistów świeci pełne słońce. A tu kurde, o proszę, deszcz zaczyna padać. Skocz do wody. Fu, szła. Idę nad morze, zobaczę jaka woda. No do ciepłych nie należy ta woda. Teraz, żeby z buka nie trafić.